Dzisiaj wstęp będzie w teleekspresowym skrócie, aż normalnie to nie jest do mnie podobne. Kilka istotnych informacji, ogólnie wszystkim wydaje mi się film powinien się podobać. Po pierwsze, będzie aktualizacja akwarium 260 litrów, właśnie tego, które teraz widzicie. Po drugie, pokażę Wam tarło kirysków z Terbii. W tym właśnie akwarium to tarło się odbyło. Po trzecie, na koniec filmu mam dla Was niespodziankę, mini taki konkurs. Więcej informacji będzie na samym końcu filmów, dlatego że po prostu Wy do końca filmów nie oglądacie. A więc dla wszystkich tych, którzy są cierpliwi, będzie fajny konkurs. Zapraszam na film. Witam wszystkich w moim świecie akwarystyki naturalnej. Jesteście na kanale Aquascaping TV, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Słuchajcie, dzisiaj aktualizacja akwarium 260 litrów. Dawno już o tym akwarium nie było, a wydaje mi się, że jest o czym mówić. Dlatego, że akwarium fajnie wystartowało, fajnie wszystko zaczyna rosnąć. Przypomnę, to akwarium jest bez nawożenia i bez CO2. Możecie mi wierzyć lub nie, ale właśnie tak jest. Da się. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to akwarium powstawało, jeżeli chcesz zobaczyć, z czego to akwarium zostało zrobione, jakie podłoże tutaj zrobiłem do tego akwarium, warto cofnąć się do filmu, który umieszczę w opisie tego filmu. Ze startu po prostu tego akwarium. Startu akwarium 260 litrów. Słuchajcie, to akwarium naprawdę świetnie na tą chwilę się zachowuje. Widać trochę jest nitek na korzeniu, ale to z tego względu, że po prostu ten korzeń jest za blisko trochę lampy. Po prostu tam wydaje mi się za dużo światła pada na ten korzeń. Reszta akwarium jest naprawdę w całkiem dobrej formie. Jak widzicie, lotos już wypuścił bardzo duże liście i bardzo dużo tych liści jest. Czerwoniutki. Widać, że ten substrat tropiki pod spodem jest dobrym podłożem po prostu pod rośliny, które właśnie głównie czerpią substancje odżywcze z dołu. Często ludzie mnie pytają, dlaczego nie robię filmów jakichś takich poradnikowych, w których będę opowiadał o nawożeniu. Powiem Wam szczerze, że boję się trochę, że będę trochę tak opacznie odebrany i po prostu wszyscy zrobią tak, jak mówię, 1 do 1. A jak wiecie, akwarium to biologia i w biologii nie da się wszystkiego przenieść 1 do 1. Można po prostu kierować się pewnymi zasadami, ale nie można dokładnie robić tego, co u kogoś innego jest, dlatego że po prostu każde akwarium jest inne. Ja wiem, to jest taki slogan trochę wyświechtany, ale taka jest prawda, tak właśnie to wygląda. Umówmy się może tak, jeżeli chcecie, jeżeli napiszecie w komentarzach, że takie filmy poradnikowe byście chcieli na tym kanale, o nawożeniu, o pielęgnacji roślin, po prostu napiszcie to w komentarzach. Generalnie rzecz biorąc, wszystkich zachęcam do komentowania, wszystkich zachęcam do lajkowania. To pomoże mi po prostu w rozwoju tego kanału. Ok, co jeszcze w tym akwarium?
Słuchajcie, przypomniała mi się właśnie rzecz, którą widziałem na jednym z kanałów, nie pamiętam którym, ale powiem wam tak. Widzicie na pierwszym planie lotos czerwony i tam takie zielone tło. To jest roślina, która jest podobna w strukturze liści do lotosa, ale to jest Nymphoides hydrophylla Taiwan. To nie jest lotos. Niektórzy z was błędnie tą roślinę nazywają lotosem. No w zasadzie można powiedzieć, że to jest taka podobna roślina do lotosu, ale to nie jest lotos. Lotos ma całkiem inną nazwę. Może nawet to z jednej rodziny jest roślina, ale to nie jest lotos. Ta zielona roślina w tle. Słuchajcie, jak widać rośliny mają się dobrze. No muszę wam też się pochwalić, że ryby mają się też całkiem dobrze. Jak widzicie tutaj na środku został mi ostatni skalar Rio Nanai i do tych skalarów, o tutaj widzicie akcja pod arsenałem, tutaj cały czas paletki się tutaj gonią, cały czas paletki tutaj coś kombinują, cały czas coś dzieje się w akwarium. Zresztą tak jak w każdym akwarium, tak samo tutaj. Powiem wam tak, no mówię, no jest mała obsada ryb, ryby mają się świetnie. Od jakiegoś czasu zauważyłem takie zwiększone ruchy u kirysków sterbi. Tych kirysków zostało mi tylko 3 sztuki i w ogóle nawet mi się nie marzyło o tym, żeby doszło do tarła, a jednak do takiego tarła doszło. I zaraz za chwilę wam pokażę, jak to wyglądało, bo jak widzę coś w akwarium, że się fajnego dzieje, od razu wam, moi kochani widzowie, staram się to nagrać. A wy za to zostawiacie łapki w górę mi teraz właśnie i nagradzacie mój trud, który dla was robię. Tutaj powiem wam taką krótką instrukcję dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozmnożyć tą rybę u siebie w akwarium, a mianowicie robimy tak. Znaczy, w zasadzie powiem wam tutaj szczerze, że ja nie kombinowałem, ja nie chciałem tej ryby w żaden sposób rozmnożyć, tylko po prostu warunki w akwarium zrobiły się takie, że po prostu właśnie tej rybie podpasowało. Nieświadomie zupełnie zrobiłem to, ale tak właśnie ta ryba się rozmnaża, a mianowicie trzeba podmieniać wodę, około 50% wody na odrobinę zimniejszą niż jest w akwarium, o 2-3 stopnie. Wtedy to ryba jest bardzo pobudzona i po prostu tak podmieniamy wodę, aż nastąpi tarło. W mojej sytuacji to było tak, że po prostu ja raz na tydzień podmieniałem wodę, a że daję tutaj czyste RO z niewielką domieszką mineralizatora, to tutaj powiem wam szczerze, że to RO było takie zimne, bo daję na zimnej wodzie, żeby po prostu zaoszczędzić na membranach w filtrze i ta woda naprawdę jest mega zimna i to właśnie obniżało mi delikatnie temperaturę w moim akwarium i właśnie z tego nasze kiryski się ucieszyły. Generalnie rzecz biorąc, najpierw samce ganiają samicę, a później sytuacja się odwraca i samica gania samce. Zaloty odbywają się w ten sposób, że po prostu samiec wpuszcza mlecz do pyszczka samicy, a następnie samica polewa ikrę i przykleja gdzieś, tak jak tutaj widzicie z lewej strony, w tym przypadku na szybę, ale to może też rozrzucić na różnego rodzaju roślinach i tak dalej. Zaraz tutaj pokażę wam, jak to wygląda z bliska. Ten drugi film może nie jest takiej aż super jakości, ale warto to zobaczyć. Za chwilę wszystko to zobaczymy. Jak wiemy,
tarło u większości ryb przebiega bardzo dynamicznie, bardzo burzliwie. Tak samo jest tutaj. Jak widać właśnie tutaj teraz właśnie typowa pozycja kirysków, czyli pozycja T. Właśnie tutaj teraz samica pobiera mlecz od samca i właśnie za chwilę zostanie złożona ikra, kolejna ikra i po prostu samica wypuści mlecz na tą ikrę. No, takich ziarenek może być od 100 do 200. No, nie będę mówił, że coś mi z tego udało się wykluć, bo do tej pory nie widzę, żeby coś pływało, więc chyba po prostu ryby większe to pozjadały. Ale fajnie, że takie tarło się odbyło. Przynajmniej wiem, że po prostu takie ryby jak na przykład kirysek sterbi mają się w tym akwarium świetnie, świetnie się czują i się u mnie rozmnażają. Przechodzimy teraz do ostatniego, trzeciego punktu tego filmu. Jak obiecałem na samym początku, dla wszystkich tych, którzy są wytrwali i oglądają film do końca, mam dla Was niespodziankę. Ogólnie bardzo wszystkim dziękuję za to, że oglądacie filmy moje do końca i powiem Wam szczerze, że takich niespodzianek w przyszłości powinno być coraz więcej. Ok, ale zanim powiem o tej niespodziance, którą mam dla Was, muszę wyjaśnić, skąd wszystko to się wzięło. Jakiś czas temu na pewnej grupie był konkurs, w którym wziąłem udział, a w zasadzie to akwarium, które teraz widzicie na tym zdjęciu, i to akwarium zajęło tam drugie miejsce. Powiem Wam, wygrałem pokarmy sery, zaraz pokażę jakie, i powiem Wam, że bardzo się ucieszyłem. No, mega uczucie, jak coś wygrasz i coś dostaniesz, fajna sprawa. Ale po chwili zastanowienia pomyślałem sobie, że chyba jeszcze lepszym będzie uczuciem, jak coś dam. Po prostu fajnie jest od kogoś coś dostawać, ale też fajnie coś od siebie komuś dać. I powiem Wam tutaj tak, z tym konkursem, który teraz będzie na mojej grupie, żadna firma nie ma nic wspólnego. Te właśnie pokarmy sam wygrałem i te pokarmy sam Wam wyślę. W zasadzie moja teściowa. Słuchajcie, tak czy siak konkurs jest mega prosty. Należy po prostu napisać w komentarzu, jakie macie ryby, a ja wybiorę jeden komentarz, po prostu tego człowieka nagrodzę tym właśnie pokarmem. Zostanie jeszcze 3. W kolejnych odcinkach będziemy wymyślać jakieś inne konkursy, nie wiem, może na Facebooku, może tutaj na tym kanale. Jakieś będą mega proste konkursy, po prostu takie, żebyście troszkę z tego letniego letargu się tak ożywili i zaczęli oglądać filmy na kanale Aquascaping TV. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na następny. Jągam się na koniec. Śpieszę się, bo już wydaje mi się film mega długi się zrobił. Zapraszam już na następny film, w którym będzie kolejny pokarm do rozdania. W dzisiejszym odcinku to tyle. Na razie. Pozdrawiam akwaryści, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.